Super. Pan Leszek Błaszczyk. Super, dziękuję bardzo za zapowiedź. Witam wszystkich jeszcze raz, nazywam się Leszek Błaszczyk. Osoby, które jeździły na Inet zapewne znają już mnie doskonale. Tak samo jak doskonale zapewne wszyscy znają Ubiquiti Networks. Proszę? No to okej, to przedstawię Wam teraz kompleksowe rozwiązanie od Ubiquiti Networks, ponieważ zapewne wszyscy już wiecie, że Ubiquiti Networks posiada kilka platform do zarządzania swoim sprzętem. Przede wszystkim Ubiquiti Network, gdzie zarządzamy access pointami, switchami, routerami, nowymi konsolami, które się pojawiły ostatniego roku właściwie. Szkoda, że ten Inet dopiero teraz, ponieważ bardzo dużo nowych produktów wyszło z Ubiquiti Networks, więc postaram się w tym krótkim czasie przedstawić Wam wszystkie rozwiązania z Ubiquiti. Co więcej, fajnie, że ktoś przyszedł, bo mamy dla wszystkich dzisiaj fajne prezenty i gadżety za uczestnictwo. Nasza koleżanka Aina będzie rozdawała w trakcie trwania prezentacji koszulki. Mamy również kufle do napełniania oczywiście u nas również na stoisku. Natomiast zadam 5 pytań podczas trwania tej prelekcji i dla tych, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, będzie też super niespodzianka w postaci naszej muchówki, jak to mówią. Świetne odkażenie przed SARS-CoV-2 i wszystkim innym, także polecam dobre odpowiedzi. Ok, to zaczynamy. Jeden, by rządzić wszystkimi. Na początku Ubiquiti Networks było podzielone na kilka platform. Pierwszą z nich to było Unifi Network przede wszystkim, które tutaj widzicie. Następnie był Unifi Protect, natomiast z czasem pojawiło się coś takiego jak Unifi Access. Jest to kontrola dostępu. Tak wracając do tematu, Unifi Protect to jest po prostu monitoring, mówiąc krótko, czyli spinamy wszystkie kamery w naszej sieci, mamy do nich bezpośredni dostęp, zarządzamy również nimi przez platformę Unifi Protect, tak jak to było wcześniej. Unifi Access, jak wspomniałem, jest to kontrola dostępu, to znaczy możemy dać możliwość pracownikom identyfikowania się przy pomocy karty NFC na przykład. Za chwileczkę Wam to szczegółowo opowiem. Unifi Talk, tego jeszcze wprawdzie nie ma w Polsce, ponieważ jest to na chwilę obecną dedykowane na Stany Zjednoczone oraz na Kanadę. Prędzej czy później pojawi się wersja europejska, ponieważ jest to nieuniknione. No i coś takiego jak UID. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was w ogóle słyszał, wie co to jest Ubiquiti UID? Early Access, dokładnie. Natomiast to już jest w tym momencie, nie? Nikt nie wie? No, ja wiem? To w takim razie... Proszę? To jest połączenie kontroli dostępu razem z bardzo szczegółowymi danymi związanymi z tym, co się dzieje w sieci. To jest tak zwany Unifi Identification. To znaczy na podstawie poruszania się każdego z pracowników w obrębie jakiegoś na przykład access pointa, tak jak tutaj mamy na przykład łapa, możemy wyciągnąć logi, co się dokładnie działo w naszej firmie. Czy ktoś się spóźnił, czy ktoś się nie spóźnił, jaką miał aktywność przez Wi-Fi, jaką miał aktywność przez telefony VoIP-owe, czy przykładowo nie wyszedł poza obręb naszej firmy jakąś komunikacją, na przykład VoIP-ową. Natomiast co ważne w tym UID, najważniejsze jest to, że mamy bardzo szczegółowe statystyki związane z całym ruchem w naszej sieci. To znaczy nie tylko chodzi o pracowników, chodzi również o urządzenia i każdy element sieci systemu Unifi. Dobrze, przejdźmy w takim razie dalej. Tak na szybko, o czym będziemy rozmawiać? To jest agenda. Na początku pokażę Wam konsolę Unifi OS, ponieważ ten Unifi OS właściwie to jest oprogramowanie, które zostało stworzone przez Ubiquiti w ramach uproszczenia nam życia. To znaczy spinamy po prostu wszystkie podsystemy w jeden duży, spójny ekosystem, którym zarządzamy z jednej platformy, nie musimy się przełączać pomiędzy poszczególnymi segmentami naszej sieci, bo przeważnie jest tak, no kto instaluje monitoring, wie dobrze, że przykładowo, nie wiem, do BCS-a Hikvision mamy inną aplikację i tylko w ten sposób łączymy się do NVR-a. Jak zarządzamy przykładowo Wi-Fi-em, no to logujemy się albo na MikroTika przez jakiegoś VPN-a, albo przykładowo do kiedyś aplikacji Unifi Network. Natomiast teraz mamy wszystko w jednym kliknięciu. Zresztą zaraz Wam to pokażę, ponieważ będziemy pracowali na żywym organizmie. Postaram się to zaprezentować, ponieważ na stoisku mamy przygotowany już ten system. Zestawiony, zmontowany, skonfigurowany
Także można tam podejść, zobaczyć właściwie jak to działa i jak to je. Następnie powiem Wam, co to jest właściwie maszyna marzeń. Takie piękne stwierdzenie, maszyna marzeń w ogóle. Ubiquiti nam to dało po prostu. Wie ktoś, co to jest w ogóle maszyna marzeń? Laptop się tak nazywa. Proszę? Laptop się tak nazywa. Nie. UTM od Ubiquiti. Proszę? UTM od Ubiquiti. Jeszcze raz? UTM. UDM? Dobrze słyszałem? No i brawo dla Pana. Dostaje Pan, kurde, super, mega nowy prezent w postaci flaszeczki na SARS-CoV-2. Dziękuję. Ktoś to wie. Super. Dobrze. Pani Aniu, czy mogę prosić? Gratuluję. Okej. Następnie omówimy sobie Unifi Network, czyli sieciówkę od Ubiquiti. Pokażę Wam również, co nowego zmieniło się, jeśli chodzi o monitoring, ponieważ Ubiquiti bardzo prężnie się rozwinęło w każdym segmencie sieci. Jeśli chodzi o monitoring, również zaprezentowało kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Wspomnimy również o kontroli dostępu. Przejdziemy szybko po komunikacji VoIP, ponieważ na chwilę obecną, tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma tego jeszcze na Europę, ale prędzej czy później wejdzie, więc również zademonstruję Wam, jakie modele będą do dyspozycji. No i magiczna rzecz, backup LTE. Każdy z nas boryka się czasami z takim problemem, że nie wiem, no braknie internetu, tak się zdarza, no nie wiem, pani Krysia, kurde, sprzątała, wypięła główny prąd, podłączyła zamiast tego odkurzacz, nie wiem, szczur przegryzł kabel, kurde, spadł deszcz, stary kabel, zrobiło się zwarcie i coś się zepsuło po prostu. Ubiquiti też to rozwiązało i to w bardzo fajny sposób. Jednym urządzeniem podłączanym do dowolnego segmentu sieci mamy zawsze zapasowy backup łącza LTE. No ujdę, jak starczy czasu oczywiście, też damy radę. No to co, do abordażu, jak to mówią, bo jesteśmy przecież piratami. Ok, zaczynamy w takim razie od Ubiquiti Network. Na pewno każdy z nas kojarzy, jak wygląda cała topologia sieci. Natomiast najważniejsze jest to, UDM Pro, Pan wie o co chodzi, jest to serduszko naszej sieci. To jest centralny punkt, który umożliwia nam zarządzanie wszystkimi innymi ekosystemami Ubiquiti w jednym miejscu. I to jest bardzo ważne, ponieważ to urządzenie w tym momencie musi występować w każdej instalacji, abyśmy mieli dostęp do wszystkich segmentów sieci. Właśnie dzięki temu mamy takie możliwości. Dzięki UDM Pro, oczywiście za UDM Pro musi być switch, żeby zasilać urządzenia. A kto wie, dlaczego musi być switch, żeby za UDM Pro zasilać urządzenia? Proszę? A UDM Pro ma jakiekolwiek wyjście PoE out? Nie, myślę, że nie. Brawo dla Pana i dla Pana. Aniu, poprosimy o flaszeczki dla Panów. Pomału, pomału. Szpilki robią robotę, nie? Dobrze, zgadza się. Właśnie to UDM Pro nie ma PoE out jako jedyne urządzenie z tej całej serii. Za to ma wiele innych bardzo pozytywnych aspektów, więc to PoE out nie jest tak istotne, ponieważ wstawiamy za tym switcha USW Pro i w tym momencie mamy 802 3BT, także PoE++ tutaj przychodzi. Zresztą o tym PoE++ jeszcze Wam za chwilkę wspomnę, ponieważ wiele innych urządzeń, widzę kufle siadły, ponieważ wiele nowych urządzeń z Ubiquiti działa właśnie na PoE++. I to jest bardzo istotne, ponieważ seria USW jest bardzo rozległa i nie każdy sobie też zdaje sprawę, jakie dokładnie urządzenie ma to PoE++. I przez omyłkę, podłączając na przykład do USW Enterprise, takiego nowego switcha z serii USW, który ma porty 2,5 gigabita, on ma tylko PoE+. W związku z tym niektóre urządzenia nam po prostu nie będą działały, bo mają za małą ilość wat, jak to mówią. Dobrze, przejdźmy dalej. No i teraz tak, to są trzy właśnie konsole Unifi. Jak już poznaliście UDM Pro, bardzo fajne rozwiązanie. Jak widzicie, oprócz tego, że można podłączyć tutaj uplinki 10-gigabitowe, co jest również bardzo istotne. O, nie zdążyłem Wam pokazać, ale zaraz wróci. O, tu jest takie coś jeszcze właśnie. A kto wie, co to jest? Proszę? Co? Nie, nie. Co to może być? Słuchajcie, tutaj jest jedno zasilanie, a tu jest zasilacz backupowy. Gratuluję w takim razie. Aniu, prosimy o flaszeczkę dla Pana. Dokładnie, to jest po prostu zapasowe zasilanie. To baterią, bardziej może nie baterią, tylko z takiego urządzenia, które nazywa się USB RPS. Jest również u nas na stoisku.
Wszystkie urządzenia USW są wyposażone właśnie w taki slot. Dzięki temu nie musimy się martwić o to, że jak braknie nam prądu, nagle sieć przestanie nam funkcjonować. UBI to rozwiązało genialnie. Aby to zobaczyć, zapraszam do nas na stoisko Batny. Mamy tam szafę rakową, pospinany cały segment sieci. Zobaczycie, w jaki sposób zostało to rozwiązane, ponieważ no, dla mnie jest to innowacyjne rozwiązanie, nie widziałem tego po prostu wcześniej. Ok, kolejna sprawa to jest UDM, Dream Machine. Aha, tak jeszcze a propos, nie wspomniałem Wam o jednej kwestii. Ja pozwolę sobie to na laptopie jeszcze powtórzyć, żeby wszystko było jasne. Zwrócił ktoś uwagę, że tutaj jest po prostu miejsce na dysk twardy? Na 2,5 i 3,5 cala, do 8 tera. Tutaj możemy włożyć od razu dysk twardy, rejestrujemy od razu na tym urządzeniu nagrania ze zdarzeń z naszych kamer. A ma możliwość przesyłania na zewnętrzny serwer? Czy na zewnętrzny serwer? Możemy do chmury na przykład to podłączyć. Należałoby mi na macierze firmowej. Do macierzy zaraz wrócimy. To jest ten temat też zaraz za chwilkę poruszę, jak najbardziej. Ok, wracając do tematu. Tutaj mieliśmy jeszcze Dream Machine, to na szybko może tak powiem, ponieważ akurat to urządzenie bardziej pasuje do jakiegoś SOHO albo do takich prywatnych rozwiązań, to nie jest korporacyjne rozwiązanie. Dysponuje ona Wi-Fi, ma również kontroler, ma również porty gigabitowe, natomiast wydaje mi się, że akurat na konferencji INET bardziej istotna jest wersja UDM Pro, to chyba nas interesuje bardziej. No i oczywiście też stara wersja kontrolera, chyba dobrze znana, UCK G2+, poprzednik rozwiązań, również jest wyposażony w dysk twardy, również nagrywa zdarzenia, natomiast no nie ma żadnych portów LANowych, nie można tego spiąć przykładowo aplikiem 10-gigabitowym, ale również kiedyś to się jak najbardziej sprawdzało. 2 lata temu zresztą miałem okazję prowadzić prelekcję, omawiając cały system Protect. Wtedy UCK G2 było nowością, ale to było 2 lata temu, drogi Inecie. Od tego czasu się bardzo dużo zmieniło. Dobrze, przejdźmy dalej. Takie krótkie porównanie. Mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne. Co jakie urządzenie posiada, że tak powiem. Natomiast dla mnie najważniejsze to jest tutaj to, UniFi OS Applications. Tutaj widzicie jest tak, Network, Protect, Access i TOG. Natomiast Dream Machine obsługuje tylko Network. Jeśli chodzi o UCK G2, obsługuje to również Network, Protect, Access i TOG, ale no jest to na tyle mało wydajne urządzenie w porównaniu z tym UDM-em, że warto chyba dołożyć kilkadziesiąt dolców, jak to mówią, i cieszyć się po prostu dobrym sprzętem. To nie ukrywajmy tego, no przecież lepiej dołożyć i mieć coś konkretnego, niż potem płakać, że na przykład coś nam nie działa, albo coś się tnie, albo po prostu są jakieś problemy w sieci, albo nie mamy do czegoś dostępu, albo dysk się szybko kończy i tak dalej. A propos jeszcze dysków, o właśnie podsumowanie UDM Pro. Dlaczego to urządzenie jest takie kochane? W ogóle mam takie pytanie, czy ktoś kojarzy coś takiego, co nazywa się SQM w Ubiquiti? Cisza. No właśnie, to jest coś takiego jak przepełnienie bufora. To znaczy jak urządzenie ma, no wiecie o co chodzi, nie? Jak za dużo danych leci przez urządzenie, to ono w końcu po prostu umrze, bo musi, nie? Natomiast UDM Pro został wyposażony w bardzo wydajny 4-rdzeniowy procesor. Trochę RAM-u też tam dołożyli i w porównaniu przykładowo z poprzednim, na przykład no UCK to już w ogóle nie będziemy mówić, ale na przykład USG, Gateway, bramka, security, na pewno każdy ją zna. W momencie, kiedy włączymy coś takiego jak DPI i SQM, wydajność sieci spada nam tylko do 60 megabitów. Nie wiem, doświadczył ktoś tego kiedykolwiek? Używaliście tego? To zaufajcie mi proszę, że naprawdę tak jest, ponieważ pracuję akurat w Batnie kilka lat i jako specjalista IT wiele telefonów dostałem, dlaczego moja sieć umiera. No dlatego, bo jest po prostu cholernie niewydajne urządzenie, słuchajcie, no nie ma co ukrywać. Trzeba wyłączyć DPI, jakiś thread management, no wtedy ruch leci. Natomiast nie mamy żadnej inspekcji pakietów wówczas. Mogą nas zalać pakiety na nasze urządzenie przede wszystkim, przepełni to bufor, sieć umiera. Krótko, nie? W UDM Pro tego nie ma. Po prostu jest tak wydajnym urządzeniem, że potrafi mimo włączonej opcji DPI i SQM przerzucić aż 800 megabitów ruchu. To jest naprawdę dużo i to jest przyzwoite, jeśli chodzi o jakąkolwiek funkcję firewalla, bo jak znacie Mikrotika na przykład i mamy jakiegoś starszego CSS-a i nie znamy już,
Niektóre rozwiązania są też przyjemne z Mikrotika, bo były. Ja go dalej szanuję, powiem wam. Tam Mikrotik jest spoko. W zależności od tego oczywiście, ile reguł firewalla stworzymy. Przez 15 lat nie potrafili stabilnego softu. No coś w tym jest. Ta nowa beta też jest ciekawa. O, dobry temat na kolejną prelekcję. Dobrze, natomiast wracając do tematu, jest to naprawdę wydajne urządzenie, zresztą możecie to na żywo sobie u nas zobaczyć, możemy popracować na żywym organizmie, możemy posymulować przykładowo, co się w sieci dzieje. Dam wam dostęp przykładowo do naszego Wi-Fi'a i można po prostu korzystać z tego, próbując, nie wiem, coś zrobić, zalać przykładowo pakietami tą konsolę właściwie, bo to trzeba nazywać konsolą, bo to ani switch, ani router, tylko to jest po prostu magiczne pudełeczko, które pracuje na systemie Unify OS. Dzięki temu mamy dostęp, jak wspomniałem, do wszystkich pozostałych urządzeń. Dobrze. Tak na krótko, firewall, skanowanie IDS, IPS, wewnętrzny skaner zagrożeń, wewnętrzny honeypot, ale to chyba już standard w większości urządzeń. Wracam do tego. 800 megabitów, słuchajcie, naprawdę to tak je. Wierzcie mi, że to jest bardzo duża moc obliczeniowa. Gdzie pani wychodzi? Czy pani się nie podoba prelekcja? Dobra, idziemy dalej. Dobrze, słuchajcie, jeszcze a propos Unifi Network, no zostało to rozbudowane również o nowe access pointy. Akurat w tym przypadku tutaj, no oczywiście też jest tutaj UDM, no to jest nieuniknione w każdym segmencie sieci. Jeśli chodzi o Unifi OS, polecam instalować to urządzenie. Możemy do tego podłączyć kilka nowych APK-ów. No to akurat Base Station XG, no to jest Combine, przeznaczony przykładowo no na koncerty, na jakieś, nie wiem, mecze NBA, gdzie przykładowo jest bardzo duża ilość połączeń, duży ruch i dużo użytkowników. No to jest typowo takie rozwiązanie właśnie tak jak tu na konferencji hotelowej i tak dalej. Ale Ubiquiti też nam zaprezentowało swego rodzaju Bayer, czy nie Bayer właściwie, ponieważ mamy możliwość odnalezienia w naszej sieci generalnie każdego urządzenia, słuchajcie. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle kiedykolwiek widzieliście. Ja osobiście nie. Na chwilę obecną jest to przygotowane pod wersję iOS, ponieważ na Androida ma to się pojawić lada chwila. Jeszcze raz może wam to po prostu pokażę, jak będę mógł. Chodzi po prostu o to, że z telefonu identyfikujemy, co się dzieje na każdym porcie na naszej sieci. To znaczy możemy sobie sprecyzować, zobaczyć, że tutaj akurat jest takie urządzenie, tu jest takie urządzenie. Nie ma tego gdzie indziej. Czy można to zablokować? Można tego nie używać po prostu. Nie, żeby nikt z tego nie mógł skorzystać. Chodzi o organizację. Ale to musisz być wpuszczony to nie jest tak, że po prostu każdy sobie przyjdzie z telefonem i przeskanuje to. Nie. To polega na tym, że musicie przede wszystkim komuś dać dostęp do naszego systemu Unifi OS. Bez tego to może sobie stać przed tymi urządzeniami, trzymać telefon, nic to nie wnosi. Jeśli wpuścimy kogoś w naszą sieć, zresztą użytkownicy dodawani w systemie Unifi OS są różnie uprzywilejowani. Jedni są super administratorem, drudzy są jakimś tam innym administratorem. Są też zwykli użytkownicy, są też goście, więc w zależności od tego, co my pozwolimy komuś, to on to może zrobić. To nie jest tak, że przykładowo jest jakaś dziura i gość sobie podejdzie, a tu zeskanuje i wszystko wiem. Nie. To tak nie działa. Jeśli chcecie, to mam przygotowane również konto gościa u nas w systemie. Jak ma ktoś iOS-a, ktoś pracuje na iOS-ie? Bo ja nie? Okej, no to kilka osób jest, no to super. To w takim razie, jeśli macie okazję, chęć, zapraszam na nasze stoisko. Wpuszczę was po prostu w sieć, zobaczycie jak to właściwie tak na żywo działa. Jest to niezwykły bajer, to upraszcza życie, ponieważ, no nie wiem, robimy gdzieś sieć, przychodzimy tam za rok, no i nie wiadomo, co do czego jest podłączone, no bo od tego czasu robiliśmy już ze 30 innych instalacji, a tutaj w okamgnieniu od razu sobie analizujemy. Aha, tu są kamery, tutaj są apeki, tutaj mamy jakiś uplink, tu mamy access i wszystko jasne. Ukrywam, instalując systemy monitoringu i alarmów, też niektóre firmy są paranoiczne. Chcą mieć zabezpieczeń ile się da i nie zawsze chcą mieć śledzenie tego, co... A nie, no oczywiście, no to rozwiązanie jest bardzo proste. To możemy w takim razie nie wpuszczać kogoś w sieć z takim uprzywilejowaniem, nie? I w tym momencie on tego nie zrobi, bo nie może, nie? Nie chodzi o tego kogoś,
No tak, do Ubiquiti ciężko się jest dostać. Bardzo ciężko. W tym momencie, kurczę, opcja UID wpadła na... Ubiquiti w ogóle w tym UID zrobiło wielopoziomowe, słuchajcie, zabezpieczenie, aby zalogować się w ogóle, nawet mając konto w systemie Unifi, wymagany jest taka weryfikacja. Polega to na tym, że musimy mieć swoją aplikację, która umożliwia nam zweryfikowanie dostępu do sieci oprócz loginu i hasła. Mamy po prostu 6-cyfrowy kod, który musimy potwierdzić na przykład w naszej mobilnej aplikacji, która nazywa się Verify i dopiero na tej podstawie, jak to jest spięte, to wejdziemy, nie? Bardzo dobre pytanie pan właściwie zadał. Ja to polecam, żeby pani Ania panu flaszeczkę przyniosła, jak jeszcze będzie. Dobrze, idźmy. A to nie szkodzi, to jest tylko na odkażenie przed SARS-CoV-2, także spoko. Dobrze, idźmy dalej, moi drodzy. Jeśli chodzi o identyfikację urządzeń, no to jest to ogromna platforma, która... Coś tu słychać, ale spróbujemy to jakoś ominąć. No to dla pana proszę bardzo flaszeczkę. Pan nie pijący, ale skorzysta, bo to na odkażenie. Momencik. Przepraszam, za chwileczkę tutaj wrócimy do tematu. Bo ja bym sobie to zrobił tak. OK. Dobrze, jesteśmy. O, slajdy nam poleciały, to wracamy, byliśmy w miejscu i jeszcze troszkę, o, tutaj byliśmy, identyfikacja urządzeń. W ogóle to jest genialne, słuchajcie, naprawdę. Ja może jestem trochę, ja lubię command line, nie ukrywam tego. No, dla mnie Cisco, no potęga, jak chyba dla każdego, ale warto też czasami coś poklikać, popatrzeć, mieć coś zwizualizowane, żeby się na przykład nie motać. Nie wiem, zatrudniamy nowego pracownika, który mówi, że on będzie administratorem sieci, on tą sieć będzie znał na wylot i tak dalej. No po tygodniu okazuje się, że gość w ogóle nie wie, o co chodzi właściwie, nie wie, jakie są urządzenia brzegowe, nie wie, jakie apeki mamy, jaka adresacja sieci, jakie są w ogóle VLANy i właściwie o co w tym wszystkim chodzi i co jest z czym połączone. Dlatego Ubiquiti też stworzyło tą platformę w taki właśnie bajerancki sposób, aby od razu nam zwizualizować, co się dzieje. Czyli ktoś wpuszczony w nowy segment sieci, nawet jeśli ma coś zmodyfikować, od razu właściwie wie, o co chodzi, wie, co jest z czym pospinane, do czego są podpięci użytkownicy. Co więcej, to wszystko mamy również w mobilnej aplikacji. Zresztą mobilna aplikacja to jest temat rzeka w Ubiquiti, więc podejrzewam, że nie starczy mi czasu, aby wam to dokładnie dzisiaj przedstawić. Jeśli będzie możliwość przy stoisku, z przyjemnością. Zresztą aplikacja mobilna to jest temat na kolejną godzinną prelekcję. Czy w tych programach można dodawać moduły niekoniecznie tylko sprzętu Ubiquiti? Nie. To jest tylko Ubiquiti, to jest spójna całość. Unifi OS jest oparty tylko i wyłącznie na sprzęt z segmentu Unify. Co więcej, nie można też dodawać nic z serii Edge Max. Nie można tego łączyć. To jest tylko i wyłącznie ekosystem Unifi, który wbrew pozorom jest bardzo rozbudowany teraz. To jest... Ale rozumie pan, że każda sieć już coś ma innego też. Oczywiście, jasne. To jakiś sposób zapewnienia dodatkowego paszportu. To jest marzenie każdego z nas, jak najbardziej. Ja również bym chciał, żeby przykładowo ten Unifi OS identyfikował mi 4011 mikrotika, który jest gdzieś tam założony i co się na nim dzieje, albo na przykład, nie wiem, Arubę, albo żebym jakiś katalista, albo jakiekolwiek Cisco SG550. Ta większa sieć jednak jest zawsze mieszanką wszystkiego. Jasne, oczywiście. Dobra, bardzo słuszna uwaga. Natomiast słuchajcie, to co zrobiło w ogóle ten Unifi OS właściwie, to troszkę musimy zmienić myślenie, żeby to po prostu zrozumieć. To nie jest tak, że budujemy rozległą sieć, łączymy sobie kilka domków, przykładowo blog i tak dalej. To jest rozwiązanie stricte biznesowe. Budujemy to przykładowo, nie wiem, tak jak tu w hotelu, no to jest tylko Unifi. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę. Te wszystkie apeki i urządzenia, które dają nam internet, to jest tylko jeden system Unify. Tutaj nie ma innego urządzenia, no chyba, że jak my przyjeżdżamy, to jest to zbudowane. Natomiast każdy access point, no to jest stricte Unify i wydaje mi się, że w jakimś miejscu biznesowym, które jest budowane od podstaw, nowa siedziba firmy na przykład, to uważam, że rozsądnym byłoby zbudować to na jednym konkretnym systemie. Wtedy nie mamy miszmaszu. Jak najbardziej, ja się zgodzę z tym, w każdej sieci jest trochę tego i tak dalej, ale no, Ubiquiti akurat wyszło z założenia, że łączy tylko swoje urządzenie, wtedy ma pewność, że to jest spójna całość. Problem w tym, że każdy ma dokładnie tą samą koncepcję.
Zgadza się, ale ja nie widziałem innej koncepcji oprócz UniFi OS-a u innego producenta. Oprócz identyfikacji urządzeń, co jest z czym połączone, mamy również identyfikację ruchu. Niezmiernie to upraszcza życie administratorom. Wiemy, na jakiej aplikacji największy ruch idzie, wiemy, jakie jest zużycie, wiemy przykładowo, jakie pakiety od kogo lecą. No chyba... Blokad na niektóre usługi? Czy jest możliwość blokad? Oczywiście. No jak? No, to przede wszystkim. Gdyby robili, co mają robić, a nie oglądali. Co mogą Nie robić. powinni oglądać. Dokładnie, jasne, oczywiście, to podstawa jest, jak najbardziej. Natomiast jest jeszcze właśnie ochrona zagrożeń. Właśnie ta ochrona zagrożeń, tak jak wspomniałem, firewall i ilość reguł na firewallu po prostu zabija czasami urządzenie. Wykorzystując to UDM Pro, no mamy 800 megabitów tej przepustowości, analizując szczegółowo każdy pakiet, czyli zarówno z telefonów, jak i co się dzieje na konkretnym urządzeniu, jeśli chodzi o przerzucanie pakietów i ruchu konkretnego. Co więcej, telefony VoIP-owe, urządzenia mobilne, to wszystko przecież jest spięte właśnie z naszym segmentem sieci. Także to nie tylko chodzi o komputery przykładowo, gdzie przy biurku ktoś pracuje, ale nawet poruszając się, nie wiem, na jakiejś przerwie kawowej, gdziekolwiek, no to również ktoś może przykładowo podłączyć się do hotspota, bo mówi, sieć jest otwarta, będę czynił zło, jak to mówią, nie? No tutaj UniFi to zrobiło tak, że szybciutko to możemy wyłapać. Bardzo szybko. Przede wszystkim możemy sobie profilować alerty na konkretne zdarzenia. Tak jak w MikroTiku, tak jak w każdym zaawansowanym firewallu. Natomiast wcześniej tego nie było, jest to w takiej właśnie ładnej formie. Nie każdy też lubi czytać command line, bo tam się nie może odnaleźć w logach, na przykład tak jak w Linuxie są. Tutaj mamy to w taki amerykański sposób przedstawione, kolorowo, ale wierzcie mi, że poruszanie się po tym jest cholernie proste i bardzo przyjemne. Zademonstruję, jak znajdziemy chwilkę czasu, ja zaraz się zdalnie podłączę do tego, co my mamy w szafie. Ja Wam pokażę, jak to działa tak na żywym organizmie, żeby każdy mógł to po prostu zobaczyć. Dwa nowe punkty dostępowe. Jak już mówimy o Wi-Fi, no to Wi-Fi 6 w tym momencie, nie? No bo to jest podstawa właściwie jakiegokolwiek rozwoju sieci w tym momencie. Do dyspozycji mamy dwa punkty dostępowe. Jeden to jest UAP U6 Lite. Jest to takie mniejsze urządzenie dedykowane stricte do domowych rozwiązań. Oczywiście pasmo Wi-Fi 6, 5 GHz, Multi-User MIMO i OFDMA, no bo to jest Wi-Fi 6, więc OFDMA musi być, nie? To chyba ze zrozumieniem. 2,4, ale od tego uciekamy. Bardziej interesujący jest punkt dostępowy U6LR, który również pracuje w Wi-Fi 6. Potrafi przerzucić aż 3 gigabity ruchu, jeśli chodzi o Wi-Fi. Jest to niezmiernie dużo. Co więcej, w 5 GHz obsługuje Multi-User MIMO 4x4, czyli w jednym takcie jest w stanie obsłużyć bardzo dużo urządzeń. Oczywiście 2,4 też jest Multi-User MIMO, jest tylko MIMO, natomiast no, to 2.4 już powolutku przestaje funkcjonować. Jest to dedykowane właśnie do firm małych, średnich. Ja uważam, że do każdego miejsca, tak jak na przykład tutaj w hotelu, zakładając taką Wi-Fi 6 na salach konferencyjnych, na korytarzach w odpowiedniej odległości ze sprofilowanym progiem odcięcia dla klientów, czego właściwie nikt nie robi ostatnio, na czym ubolewam i za każdym razem mnie to boli, jak przyjeżdżam tutaj do Inetu, że osoba, która projektowała to, nie potrafiła ustawić progu odcięcia dla klientów i trzyma nas ten APEK do minus 95, aż pójdziemy dalej i nagle znika, się łączymy do następnego. Słuchajcie, to można zupełnie inaczej rozwiązać. Ustawiamy próg odcięcia przykładowo, nie wiem, minus 75 dla klienta, a peki wstawiamy, no nie wiem, co 50-30 metrów, no bo te LR-y sieją, naprawdę. No i mamy, kurde, bardzo płynne przejście z jednego APK do drugiego. W momencie, kiedy urządzenie klienckie osiągnie ten próg minus 75, to od razu wyrzuca go jeden APK, łapie drugi. I my tego nawet nie odczuwamy. Natomiast no, tutaj może albo mam zły pokój, albo nie wiem o co chodzi, ale z tym Wi-Fi tu średniawka, no słuchajcie, da się to zrobić lepiej, jak to mówią. Nie wiadomo, o co chodzi? Pieniądze, jak najbardziej. Dobrze, no to właśnie te pieniążki. Jeszcze pytanie, a czym on jest zlinkowany, skoro 3 GB ruchu może? Skrętką na 100 MB. Z krętką na 100 megabitów, dokładnie. No. Można go łączyć na przykład w meszu. To jest bardzo istotne. To niekoniecznie musimy mieć kabel. Przecież słuchajcie, kabel to w tym momencie tylko chyba może służyć do zasilania poprzez PoE. To nie jest nasze główne medium transmisyjne, którym doprowadzamy sygnał. Bardziej bym się na tym głównym sygnale, to bym się skupiał bardziej na 10 gigabitów
albo 25 przykładowo, a UBI tego jeszcze akurat nie wprowadziło. Natomiast te urządzenia w odległości około 30 metrów, one się również między sobą komunikują. Mając taką ilość modułów radiowych i taki zasięg, który ma ten LR, słuchajcie, ja w tym momencie tego LR-a mam tam u siebie na stoisku, zjechałem mocą najniżej, a gość z Mateboxa mówi, że on właściwie ma sygnał i przyszedł do mnie po hasło do Wi-Fi wczoraj. Ja mówię, jak? Przez taki strop w ogóle? Kurde, przecież ja już bardziej tej mocy się obciąć nie da, nie? No tak jak ja go odkręcę, tak? No to obsłużymy pół konferencji tym LR-em. Naprawdę, niesamowicie grzeje, słuchajcie, przyjdźcie tam, zobaczycie jaki to ma zasięg i jaką to ma moc przede wszystkim. Dobrze, idźmy dalej w takim razie. Aha, covery. Bardzo fajny bajer. Można sobie to dopasować do każdego wnętrza. UBI właściwie te covery już do wszystkiego dało. Do InWalli, do Nano HD, w tym momencie do tego punktu dostępowego U6 Lite. No jest to po części też bardzo praktyczne, ponieważ no, czasami wnętrze wymaga naprawdę estetycznych access pointów, które nie rzucają się w oczy. To puszka farby właśnie, byle żeby tylko to nie była jakaś tam emaliowana, bo trochę może tam przytłumić, nie? Dobrze, następna sprawa. Pani Ania widzę dzielnie rozdaje koszulki. A zobacz, cały czas ludzie przychodzą, to nie wiem, no to może przynieść te koszulki jeszcze. Dobrze, wracając do tematu. Kolejny segment naszego ekosystemu nazywa się UniFi Protect. Mówiąc krótko, jest to monitoring. Spinamy po prostu kamery z dowolnego miejsca, łączą się one również w chmurze standardowo. Natomiast uważam, że w tym wszystkim perełką jest to tutaj. To jest kamera G4 PTZ. Uważam, że jest to wisienka na torcie. Za chwileczkę do tego wrócimy. How much? Oh, so much. Tak. Możemy tu o kobietach pogadać, czy coś, czy o UniFi bardziej. Dobrze, a druga sprawa, czego też nie było jeszcze w ogóle w systemie UniFi, to jest doorbell. Jest to wideo domofon, mówiąc krótko, który spinamy również do całego systemu monitoringu. Oczywiście wysyła on nam powiadomienia typu push w momencie, kiedy ktoś zadzwoni przykładowo tym dzwonkiem. Możemy oczywiście to odebrać, wykonać jakąś rozmowę. Możemy też wyświetlić na przykład komunikat. Nie ma mnie w domu, zostaw paczkę pod drzwiami. Co jest cholernie wygodne właściwie, bo przecież wielokrotnie przyjeżdża kurier, nas nie ma na chacie i dostajemy albo awizo, albo kurde, gdzie jest paczka, zastanawiamy się i okazuje się, że kogoś w domu nie było, nie? Natomiast możemy z dowolnego miejsca w wersji remote, łącząc się do naszego systemu UniFi, przekazać informację przykładowo temu kurierowi, albo nie wiem, sąsiadko czekaj, jadę do domu, nie? Na przykład. Wcześniej tego nie było, uważam, że jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, tym bardziej podłączamy to w dalszym ciągu pod jeden system UniFi. Tutaj nie instalujemy żadnej innej dodatkowej platformy, nie potrzebujemy żadnych magicznych urządzeń, żadnego przekierowania portów, żadnych opłat za to, aby korzystać z tego systemu, co jest bardzo istotne. Wprawdzie no, UBI jako amerykańska firma, no słuchajcie, no trzeba wyłożyć kasę. Dżentelmeni nie rozmawiają o kasie, więc no powiem tak, no jakość tutaj wchodzi w grę. Tutaj, słuchajcie, chodzi jakość i nasza wygoda. Czyli w momencie, kiedy, nie wiem, zapłacimy troszkę mniej pieniążków, potem się okazuje tak, trzeba wykupić subskrypcję, licencję jakąś, subskrypcję potem trzeba przedłużać, żeby dodać przykładowo, nie wiem, kolejne urządzenie, musimy wykupić kolejną subskrypcję, która umożliwi nam podłączenie tego urządzenia. Tutaj tego nie ma. Kupujemy raz, dobrze, spinamy wszystko w jedną całość, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów, nie potrzebujemy super magicznych przekierowań portów, ponieważ jest to niepotrzebne. Mamy dwie wersje wydarzeń. Jedna to jest podłączenie się lokalnie do segmentu na naszej sieci, natomiast no, drugie rozwiązanie to jest po prostu chmura unifi.ui.com, gdzie po prostu logujemy się 3-stopniowym sposobem zabezpieczeń, dostęp do wszystkiego od strzała. Od razu Wam po prostu mówię, że to jest pod tym względem też genialne rozwiązanie. No i oczywiście w dalszym ciągu wszędzie jest UDM Pro, nie? Ale co odnosi subskrypcji i nie subskrypcji, jak z sygnaturami, updates, sygnatur IDS, itd. Nie ma też również za to przecież jakichkolwiek opłat, nie kojarzę nic w ogóle w Ubiquiti. Ale rozumiem, że są takowe update'y jakieś. Znaczy
Nie do końca rozumiem pytanie, może w ten sposób. Sygnatury. Chodzi o to, czy aktualizowane jest przykładowo, nie wiem, nowe zagrożenie w jakiejś sieci, tak? To jest przy każdym update'cie w ogóle firmware'u na urządzeniach przede wszystkim. Po pierwsze, Nie, chodzi mi o sygnatury zagrożeń. Tak jak, nie wiem, są te subskrybowane typu, nie wiem, Ziwole, coś takiego, że tam kupiłem subskrypcję. nie znam tego systemu ZWall. Zapraszam na stoisko, zaraz ten temat rozpierdzielę i udzielę Ci odpowiedzi w ten sposób. Natomiast idźmy dalej, bo zaraz nam czasu braknie. Bardzo fajne pytanie zadałeś. Tak teraz właśnie przemieliłem to przez głowę. Zaraz się tym zainteresuję. Nikt mi tego pytania nie zadał. Osobiście nie miałem potrzeby korzystać z tego. A nie lubię nie wiedzieć, więc zaraz się dowiemy i będziemy wiedzieli, o co w tym chodzi. Wydaje mi się, że również nie będzie żadnych kosztów, ponieważ Ubiquiti nie obciąża nas żadnymi kosztami. W związku z tym jakiekolwiek sygnatury, aktualizacje, nowe bloki rozwojowe właśnie w tym ekosystemie nie będą płatne, ponieważ by to było sprzeczne z ich ideą generalnie. Natomiast to jest moja teoria, potwierdzimy to przy Jägermeisterze u nas na stoisku. Także zapraszam ponownie. Dobrze, idźmy dalej. Kamery. Ta kamera naprawdę robi robotę, słuchajcie. Ona ma 22-krotny zoom optyczny. To jest niewiarygodne, jakie jest duże zbliżenie to może zrobić. Jest droga, bo jest droga, no ale no słuchajcie, no kupując kamerę przykładowo, nie wiem, jakąś Hikvision albo BCS-a właśnie przychodzi mi do głowy, albo czegokolwiek innego, która również ma bardzo dużą wydajność, no to co, płacimy grosze? No nie, też musimy zapłacić swoje pieniądze, żeby 1500 na przykład. Chyba euro. No, są konkretniejsze też rozwiązania, nie? Nawet to tak jest. Zresztą słuchajcie, tak samo jest w ogóle, jeśli chodzi o kamery Ubiquiti. Tam jest kilka nowych kamer. Zresztą cała 4. generacja kamer z Unifi to są kompletnie nowe rozwiązania. Są właśnie takie, które kosztują, nie wiem, tam 100, 200, 300, 500, 1500, 5000 również. Tak jak w każdym innym w brandzie, to takie coś po prostu ma miejsce. Natomiast ta kamera naprawdę jest bardzo wysokiej jakości, zresztą za chwileczkę zaloguję się do nas na stoisko, pokażę Wam, jakie zbliżenie to może zrobić. Zresztą miałem okazję nawet wczoraj oglądać tutaj ten hotel Stock. Tak przeszedłem się po całym obiekcie. Tutaj są również pozakładane kamery na każdym rogu właściwie tych budynków, Stock 1, Stock 2, Stock 3. Na pewno zwróciliście na to uwagę. Natomiast wydaje mi się, że nie są aż tak zaawansowane jak ta kamera. Być może jest to niepotrzebne tutaj, ale na przykład, nie wiem, czy tu będę miał porównanie tego, niestety na tym slajdzie nie będzie, ale na przykład, słuchajcie, budowa. Ogromna budowa, teraz się wiele dzieje, w Częstochowie również się bardzo wiele dzieje, rozpieprzone wszystkie drogi, nie da się jeździć, dramat. No i teraz tak, ma miejsce jakieś zdarzenie na budowie. Czyli, no nie wiem, coś nie daj Boże się komuś stało, coś spadło, coś tam, zawsze coś się stanie, nie życzę tego oczywiście nikomu, ale no tak to jest. No i teraz, jeśli chodzi o roszczenie tego pracownika, no to również warto byłoby mieć jakąś no, podkładkę pod to, czy chłopie, no spieprzyłeś, bo nie wiem, przyszedłeś napity do roboty, albo no spieprzyłeś, bo nie miałeś kasku, spadł ci drut na głowę na przykład, nie? No ale gość powie, no nieprawda, wszystko miałem i tak dalej, nie? Kamera zamontowana jest przykładowo na wysokości, nie wiem, 50 metrów. No to nie każda kamera jest w stanie tak szczegółowo przybliżyć, tu patrzę na kamerzystę, on łypie na mnie okiem, bo on ma też dobry sprzęt. W każdym razie wielokrotnie potrzebujemy naprawdę dobrego zbliżenia z jakiejkolwiek kamery, aby mieć pewność, co się stało i właściwie jak to wygląda. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Nie każde nagranie może być dowodem. A no oczywiście, ale to są kwestie prawne. Ja bardziej chcę Wam pokazać, co to wszystko umie, jak to mówią. Dobrze, teraz takie małe zestawienie kamer. Tak jak wspomniałem, kamery są w różnych cenach i różne rzeczy potrafią, tak jak każde z nich. Jedna to jest właśnie G4 Pro, G4 Dome, która została wykonana w bardzo solidny sposób. Jest taką kamerą wandaloodporną. Zresztą przyjdźcie do nas na stoisko, można ją dotknąć, zobaczyć właściwie z czego ona jest wykonana. No, wielokrotnie jest to potrzebne, jeśli chodzi o kamery kopułowe. Są podwieszane jakimiś kratownicami zabezpieczone i tak dalej. No ta akurat jest tak wykonana, że można śmiało w nią walić kamieniem. Tylko nie róbcie tego na stoisku, proszę. Właśnie wiedziałem, że ktoś już na to wpadnie. Dlatego Pana również proszę, droga Aniu, flaszeczkę alkoholu.
Przed testowaniem. Przed testowaniem, oczywiście. Okej, i jeszcze jedna kamerka na samym dole to jest G3 Flex. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. To jest już poprzednia generacja, bo to jest trzecia generacja kamer Ubiquiti. W związku z tym no, również się sprawdza, natomiast sprawdza się w systemie Access, o którym Wam dokładnie powiem. Jeśli chodzi również o porównanie kamer, ten G4 Doorbell ma 160 stopni widoczności, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nie musimy się martwić, że przykładowo nam w jakimś miejscu obetnie obraz, czy źle zamontujemy. 160 stopni to już naprawdę jest dużo i w zupełności wystarcza, że przed drzwiami rejestrujemy praktycznie wszystkie zdarzenia. G4 Pro, G3 Instant to też jest ciekawa nowość, dopiero się pojawi na rynku. Mają 110 stopni. G4 Dome to jest właśnie ta kamera wandaloodporna, to jest dokładnie ta. Ona ma mniejszy kąt, pole widzenia, natomiast jest wykonana naprawdę z trwałych materiałów, więc to się odwdzięcza, jeśli chodzi o tą różnicę w kącie. No i są jeszcze dwie kamery G4 Bullet, G3 Flex, mają 86 stopni, natomiast są stworzone do czegoś zupełnie innego niż te pozostałe kamery. G4 Bullet no jest stworzona przykładowo do tego, żeby zamontować bardzo dużo tych kamer, tak jak tutaj na tej sali konferencyjnej, ciesząc się nagraniem 4K. G3 Flex natomiast jest wykorzystywany w systemie Access. Jak wcześniej wspomniałem, działa to na zasadzie NFC, czyli przykładowo mamy kartę, która jest podwójnie szyfrowana zresztą. Można również używać w Ubiquiti kart innych vendorów, ponieważ akurat w przeciwieństwie do tych urządzeń, tu rozmawiałem z panem, którego nie ma, akurat karty mogą być od innych. To też jest bardzo istotne, ale polecam używać karty od Ubiquiti. Dodatkowo będzie też uruchomiona opcja NFC w telefonie. Na chwilę obecną tego jeszcze nie ma. Ma się pojawić lada chwila. Dobrze, a z tą G3 Flex to chodzi dokładnie o to, że jak dajemy komuś kartę NFC i ktoś zachlał i nie może przyjść do pracy i mówi tak: Heniek, słuchaj, dam ci moją kartę, a ty idź się tam odbić. No i Heniek bierze tą kartę, odbija bach siebie, odbija bach kolegę. A potem się okazuje, że w momencie odbicia tej karty NFC jest zrobiony screenshot. Po prostu osoby, która to robiła. I to jest wszystko w systemie UID również. Co więcej, między tymi dwoma systemami Access i UID, ponieważ jak będziemy migrować swój system do UID, wówczas Ubiquiti Access nas wyłącza w ogóle z jakiejkolwiek konfiguracji. Wszystko jest przerzucone do UID. UniFi Access służy tylko do read-only. Co więcej, w ogóle karty NFC, które były wcześniej dodane w systemie UniFi Access, nie mogą pracować w systemie UID. Musimy na nowo tworzyć wszystkie uprzywilejowania, musimy na nowo programować, dodawać konkretną kartę do konkretnego pracownika. Jest to po części minus, no ale myślę, że da się to spokojnie zrobić i nie jest to jakoś super wymagające. Także zapamiętajcie to proszę, ponieważ jakbyście migrowali systemy, to potem się okazuje, no, że połowa pracowników nie ma dostępu przykładowo do siedziby, nie? Trochę to słabe jest, więc albo wcześniej dodajemy po prostu w systemie UID karty NFC i tamte przestają istnieć. Warto to przygotować troszkę wcześniej, żeby się nie obudzić, że nagle nam połowa sieci nie działa, dlatego uprzedzam, ponieważ sam się na tym przejechałem. Zrobiłem szybką migrację z UniFi Access do UID. W UniFi Accessie dodałem 10 kart, no i potem się okazało, że żadna z tych kart nie działa. I długo kminiłem właśnie dlaczego. Tego dobra rada na przyszłość. A tak wracając do tematu. Ten G4 Doorbell, wideofon, do jakiej sekcji należy, pamięta ktoś? Protect czy Access? Access? A już mam flaszkę. Już masz flaszkę, no. Nie, właśnie ten Doorbell, wbrew pozorom, on wydaje się, że jest w Accessie, natomiast to jest po prostu kamera, ona jest w systemie Protect, to jest monitoring. Warto to wiedzieć, bo w Accessie jest troszkę coś innego. Jeszcze tutaj a propos rejestratorów. Tego pana nie ma, właśnie macierze dyskowe. Ubiquiti również nam daje możliwość rejestrowania bardzo dużej ilości zdarzeń, słuchajcie, również opartego o UniFi OS.
Mamy do dyspozycji dwa wideorejestratory. Jeden to jest UNVR, który posiada 4 kieszenie. Magią jest to, że możemy wkładać tam dyski 3,5 cala, 2,5 cala. Bardzo wygodne rozwiązanie. UNVR akurat, posiada ich 4 kieszenie. Dzięki temu możemy rejestrować 30 dni nagrań wideo 4K z 15 kamer. Oczywiście pod warunkiem, że w każdym slocie jest dysk 8 TB. No bo musimy gdzieś to zapisywać wszystko, nie? No jak nie będzie dysków we wszystkich kieszeniach, no to nie starczy nam tej pamięci, żeby to zapisywać. Czy z innych kamer, które tam po RSTP da się podpiąć do tych rejestratorów, czy też tylko z nich? Nie robiłem tego, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, natomiast jak mówię nie, to na pewno się da. Podejrzewam, że po STP dałoby to się spiąć, ale nie mam takiej pewności. Dla Was wydaje mi się też to praktyczne by było. Na przykład nawet tutaj, jak chłopaki prowadzą jakąś transmisję, przykładowo audio, wideo jak teraz, również byłoby to bardzo praktyczne. Z przyjemnością zaraz to sprawdzę na stoisku, bardzo fajne pytanie. Drugi UNVR to jest UNVR Pro, różni się oczywiście ilością slotów. I mamy jeszcze uplink 10 gigabitów, gdzie spinamy całą sieć i dzięki temu rejestrujemy naprawdę 60 dni nagrań wideoka, 4K z 20 kamer, to wydaje mi się jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą nawet osobiście mam, u nas w firmie w Batnie również mają miejsce na nagrania, więc 60 dni nagrań pozwala na szczegółowy przegląd 2 miesięcy bez żadnych problemów. Dobrze. A ten wyświetlacz w jakim celu to jest? Ten wyświetlacz jest w takim celu, że możemy tam proste statystyki tam wyciągamy. Możemy rebootować urządzenie, możemy w ogóle ten wyświetlacz wyłączyć, ale ten wyświetlacz potrzebny jest do tego, teraz pokażę Wam do czego, bardzo, bardzo słuszna uwaga, QR-kody. Ile tych flaszek masz już? No dobra, no proszę bardzo, co ja osobiście Ci przyniosę. Proszę, za te QR-kody. Dziękuję. Projektowałem ten system. Może co ja mu mówię, dlatego. Dobrze, ale słuchajcie, tutaj chłopaki akurat słusznie zwrócili na to uwagę. Już Wam pokazuję, do czego są te QR-kody. Te QR-kody są do tego, że podkładamy ten telefon w te miejsca, sczytujemy ten QR-kod, dzięki temu mamy dostęp do tych urządzeń i wiemy, co się dzieje na portach. Jeśli nie, ta funkcja nazywa się w ogóle UniFi AR. Jeśli nie szczytamy tych QR-kodów, to nie będzie działało wtedy. Taki zrobili sprytny mechanizm. Oczywiście możemy ten ekran wyłączyć całkowicie, że nie będzie można tam zrobić nic właściwie, ale jest to uproszczenie życia. Oprócz tego wiemy, na jakim urządzeniu pracujemy, jaka przepustowość idzie przez przykładowo dane urządzenie. Jest to też fajny bajer. O, tak. Tutaj to jest oczywiste, ale w przypadku tego rejestratora? Rejestrator też sobie dopinamy. I wtedy na przykład na switchu USW wiemy, do którego portu podłączony jest rejestrator. Te urządzenia identyfikują się wtedy i wtedy każde urządzenie... Czy też nie ma możliwości takiego podglądu z tego rejestratora, z tego QR-koda, tak? Że logujesz się do niego, czy nie? Nie, loginu tam akurat nie ma, nie? Bo login jest bezpośrednio przez UniFi Protect albo przez UDM-a. Proszę? Tak, wizualizacja. No a dlaczego na przykład na, nie wiem, MikroTiku 3011 również jest taki sam ekran? No po to, żeby coś tam poklikać, nie? Tutaj dodatkowo jeszcze QR-kod nam doszedł, nie? Myślę, że to jest taki feature, na którym aż tak szczegółowo nie musimy się skupiać, ale jak najbardziej bardzo, bardzo słuszna uwaga to była właściwie po co to jest. No po to, żeby można było te urządzenia ze sobą sparować. Dobrze, rejestratory już omówiliśmy. To kolejny temat to będzie właśnie system UniFi Access. Jest to innowacyjne rozwiązanie. Tego wcześniej jeszcze nie było w całym segmencie UniFi. Serduszkiem tego wszystkiego, oczywiście tak jak wcześniej, jest UDM Pro, natomiast tu jest jeszcze takie coś, co nazywa się UA Hub. I to jest urządzenie, które umożliwia nam połączenie wszystkich tych podzespołów systemu UniFi Access. Jest to czytnik UA Lite, który właśnie działa, odczytuje te karty NFC, działa również na machnięcie telefonu na przykład. Natomiast dla mnie perełką to jest UA Pro. To jest też pewnego rodzaju wideodomofon, gdzie przykładowo przestawiamy tą kartę
On pełni również funkcję dzwonka, czyli naciskając tutaj takie rzeczy jak ring, możemy się dodzwonić bezpośrednio do jakiegoś miejsca, czy to do prezesa, czy do innego pracownika, czy do działu magazynowego na przykład. Możemy przeprowadzić z nim na live rozmowę, ale możemy również przykładowo uzyskać dostęp, tylko żeby drzwi otworzyć. Czyli przechodzimy NFC, bach, wchodzimy. Bardzo fajne jest to, że możemy tak sprofilować tą kartę właśnie w systemie UID. Zapraszam zresztą na nasze stoisko, to Wam to pokażę. Będziecie oglądali naszego pracownika Alexa, gdzie właśnie jego karta jest tak sprofilowana, że czegoś podchodzi, odbija się, jest welcome Alex i pojawia się na przykład jego twarz. Czyli jesteśmy pewni, że ta karta jest przypisana do konkretnej osoby. To nie jest Stasiek, Zdzisiek, ktoś tam inny, tylko konkretnie ta osoba właśnie. Co więcej, w momencie, kiedy się odbijamy tą kartą NFC, przykładowo, że przychodzimy do pracy, to właśnie tutaj ta kamera UVC G3 Flex robi ten screen, że to jesteśmy na pewno my. Tak, na przykład. Co więcej, to steruje otwieraniem drzwi. Czyli przykładowo w tym UAHabie podłączamy sobie zamek i w momencie, kiedy autoryzacja jest poprawna, to te drzwi nam się z automatu otwierają. I oczywiście zamykają też. Też jest to uproszczenie życia, tym bardziej w jakimś miejscu biznesowym. Nie każdy może wszędzie wejść, więc robimy takie profile, że jednego wpuszczamy, drugiego nie wpuszczamy. Jest to bardzo praktyczne, tego wcześniej nie było właśnie w rozwiązaniu UniFi. Dobrze, tak patrzę po godzinie, bo tutaj widziałem, że coś mi pikało, troszkę przekroczyliśmy czas, ale 3 minutki. No i brylant. Dobrze, to teraz kolejne pytanie. Pamiętacie może, kurczę, jakim zoomem dysponuje w ogóle UVC G4 PTZ? 22, znowu on. No ja pierdzielę, no. Nie, siedź chłopie, jedziemy dalej. Tak jest, to jest właśnie 22-krotny zoom optyczny. Słuchajcie, przyjdźcie na stoisko, mamy tam w ogóle duży telewizor, pokażę Wam, jakie ta kamera ma przybliżenie, bo na pewno każdy zna kamery, w ogóle każdy pracował. Jeden bardziej zaawansowany, drugi mniej, natomiast no, dla mnie akurat monitoring nie jest jakimś prio, ale no, tutaj jestem pod wrażeniem, że coś takiego w ogóle ma miejsce i mogę to jeszcze włożyć w system UniFi, gdzie łączę to z całą siecią, z switchami, routerami, APK-ami. No jest to bardzo praktyczne. Dobrze, tak to właśnie szczerze mówiąc. Ten system podłączamy zarówno z tego serduszka, z huba podłączamy czujnik ruchu, podłączamy możliwość otwierania drzwi, możemy tam podłączyć syrenę, jakieś zdarzenia alarmowe. No i jest to taki dział nowy w Ubiquiti, ponieważ wcześniej tego security nie było w systemie UniFi. Jest to naprawdę fajne, powiem Wam. Po amerykańsku to zrobili dla ludzi, którzy nie są przykładowo, nie wiem, satelami, kurde, związani bardzo od wielu lat. Tak jak na przykład ja, no nie lubię programować Central, ponieważ to tutaj po prostu to podłączyłem, poprowadziłem to za rączkę krok po kroku i stworzyłem sobie swój security w ogóle. To mi się bardzo spodobało, dlatego też chciałem Wam to zaprezentować. Bardzo fajne jest to, jeszcze raz przypominam, to UA Pro. Przyjdźcie na stoisko, pokażę Wam, jak to fajnie działa. Oczywiście wszystko zasilane jest przez PoE. W wypadku tego UAHaba, jak i kamery G4 PTZ, musi być to PoE++. Zasilimy to tylko i wyłącznie z urządzenia, które nazywa się USW Pro. Na przykład Enterprise ma tylko PoE+. I niestety nie zasili nam to zarówno kamery G4 PTZ, jak i tego systemu akcesowego. Oczywiście tutaj na wyjściach już mamy normalnie AF 48V, nie? To ze zrozumieniem. Natomiast do tego huba musimy dać dużą moc, żeby to wszystko, on musi też te drzwi popchnąć, nie? Tam wszystko na 12V później idzie, no ale musi mieć dobre dojście prądu, żeby to wszystko działało. 3 minutki już pewnie minęły, ale jeśli mogę jeszcze chwilkę. No dobra, tak na podsumowanie, ze zrozumieniem. Słuchajcie, to rozwiązanie UniFi OS jest to nowe rozwiązanie, ale to jest genialne. Po prostu Ubiquiti nam tak uprościło życie, że mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałem, chociaż troszkę zachęciło Was do tego, żeby tym się zainteresować. Ja akurat tym pracuję w Batnie, tak jak wieloma innymi sprzętami. Mam akurat możliwość pracować nad tym i wierzcie mi, że jest to genialne. Szkoda, że nie starczyło mi czasu na temat UID, bo ta platforma to już jest w ogóle rewelacja, ale może następnym razem nam to się uda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dzięki i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, pan Leszek Błaszczyk. Super. Pan Leszek Dziękuję. próbował ze mną ponegocjować, a ma tyle argumentów.